Zachód rozpętał wojnę na Ukrainie. Sankcje to spisek, aby zniszczyć Rosję. To zaledwie 2 cytaty z Władimira Putina z ostatnich tygodni. Dorzućmy jeszcze jeden. Nowoczesna Ukraina została stworzona przez Rosję, a konkretnie przez bolszewików. Taki jest obecnie stan umysłu rosyjskiego przywódcy. Ale jeszcze 2 dekady temu Zachód widział w Putinie postępowego i wiarygodnego partnera do rozmów. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Zachód nakłada kolejne sankcje na Rosję w reakcji na makabryczne odkrycia w podkijowskiej Buczy. Gdy rosyjscy żołnierze wycofywali się z miasta, znaleziono tam rozrzucone na ulicy zwłoki ukraińskich cywilów. Odkrycia w Buczy zszokowały świat. Miesiąc wcześniej świat także był w szoku, gdy Rosjanie weszli na Ukrainę i gdy okazało się, że Putin chce podbić cały kraj, a nie tylko Donbas. Dlaczego rosyjski prezydent poszedł tak bardzo na całość i dlaczego pozwala na tak ogromne zbrodnie? O tym w drugim odcinku miniserii podcastu Świat, o tym, co Władimir Putin ma w głowie. Jest środa, 6 kwietnia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Tak makabrycznych scen Europa nie widziała od II wojny światowej. W Buczy Rosjanie z premedytacją zabili co najmniej 400 cywilów. Bukvalno 2 dni nazad. Niedaleko stąd byli ludzie, którzy byli torturowani, mieli zasłonięte oczy, związane ręce. Najpierw byli torturowani, potem zostali zastrzeleni. Oni nie zginęli przypadkowo w wyniku jakiegoś wybuchu, oni zostali celowo zabici. Людей, які не загинули випадково від вибуху десь. Na ciałach widzimy rany postrzałowe. Eksperci badają te ciała, ale wiele wskazuje na to, że ci ludzie, którzy tu mieszkali, zostali najpierw zabici, potem ich ciała tu przywleczono i usiłowano spalić. Rosyjscy żołnierze strzelali do Ukraińców, którzy ośmielili się wyjść z domów. Gwałcili kobiety, a nawet dzieci. Plądrowali też mieszkania i sklepy. Niszczyli nawet bankomaty, żeby dostać ukraińską gotówkę. Zachód mówi o zbrodniach wojennych i ludobójstwie i grozi postawieniem Władimira Putina przed międzynarodowymi trybunałami. Wielu zastanawia się, jak bardzo szalonym człowiekiem jest rosyjski prezydent, że pozwolił na coś takiego, a miesiąc wcześniej, wbrew zdrowemu rozsądkowi, zdecydował się na pełnoskalową inwazję na Ukrainę. I think only maybe 2 or 3 people knew about this decision in Moscow. To nasz dzisiejszy gość, Catherine Belton, dziennikarka śledcza agencji Reutera, wcześniej przez 6 lat korespondentka Financial Times w Moskwie. W Polsce ukazała się właśnie jej najnowsza książka Ludzie Putina. Myślę, że w Moskwie może 2-3 osoby wiedziały o decyzji o ataku na Ukrainę. Większość elity biznesowej, czy też na przykład władz banku centralnego w ogóle nie wiedziała, co się kroi. Nikt też nie zdawał sobie sprawy ze skali sankcji, jakie zostały potem nałożone w odpowiedzi. Zagadką pozostaje więc, dlaczego Putin zdecydował się na inwazję. Oczywiście, że on już łamał prawo międzynarodowe, co prowadziło do śmierci ludzi, ale nigdy na taką skalę i nigdy tak otwarcie. W 2014 roku w czasie aneksji Krymu wysłał zielone ludziki i zaprzeczał, by miały one cokolwiek wspólnego z rosyjskim wojskiem. Dopiero gdy wiedział, że ma na Krymie poparcie społeczne, przyznał, że rosyjskie wojska są na miejscu, a Krym został zdobyty bez jednego wystrzału. Również wtedy 150 000 żołnierzy było przy granicy z Ukrainą, ale Putin w ostatniej chwili wycofał się, bo nie chciał ponosić konsekwencji gospodarczych i wiedział, że nie ma poparcia społeczeństwa na Ukrainie. Dlatego to, co teraz zrobił, jest szokujące, bo wszyscy wiedzieli, że on działa racjonalnie, przy użyciu chłodnej kalkulacji. Tym razem najwyraźniej nie obchodzą go konsekwencje. Zaryzykował zapaść gospodarczą i zmianę wizerunku Rosji i świadomie zabija Ukraińców. Ale czy powodem są jego wewnętrzne problemy w Rosji, czy też może fiksacja na punkcie Ukrainy, którą uważa za część Rosji? Dlaczego zachował się aż tak nieracjonalnie?
I think it can't be because of internal problems, because he's only just made his own internal problems like a gazillion times greater than they ever were before. I mean, Myślę, że tu nie chodzi o jego wewnętrzne problemy, bo przecież wchodząc na Ukrainę jeszcze pogorszył swoją sytuację. Pamiętajmy, że moskiewskie elity wspierały go przez tyle lat, bo on był gwarantem stabilności. Tym razem jednak nie ma już tego wsparcia elit, a pozycja Putina jest bardzo niestabilna. I think it's because he has been consumed by history and unfortunately it's a consequence of. Myślę, że powodem jest jego obsesja na punkcie historii. Poza tym, gdy autokratyczny przywódca tak długo jest przy władzy, to ludzie w pewnym momencie boją się mówić mu prawdę. Boją się, co się stanie, gdy nie usłyszy tego, co chciałby usłyszeć. On słyszy więc tylko bajki opowiadane przez doradców z KGB, takich jak Nikolaj Patruszew, który naprawdę wierzy, że Ameryka chce obalić Putina. To właśnie on mówi przecież, że wojna na Ukrainie została sprowokowana przez USA, które zastraszyły Ukraińców. Putin w to wierzy, a ponieważ ma już pełnię władzy nad mediami, to w telewizjach także słyszy takie rzeczy. Mówią mu to doradcy, a potem mówią mu to media, więc on wierzy, że to prawda. Żaden z jego doradców ekonomicznych, czy też bardziej liberalnych technokratów w przeszłości pilnujących, by nie zrobił radykalnych ruchów, nie ma już przebicia na Kremlu. Oni wolą siedzieć cicho, by nie spotkały ich konsekwencje. Measures he could have taken in the past, none of them have a voice anymore, and they prefer to stay silent because otherwise they could face consequences. Do you think that in his closest circle? Czy myśli pani, że w jego najbliższym otoczeniu coś się zmieniło, czy też jest to połączenie jego doradców, tego, że on sam się starzeje, no i że chce przejść do historii jako wielki przywódca? He wanted to be remembered as a greatest leader of Russia for the last years. Yeah, a great leader who just killed his own economy. I think it is a combination of these things. I think Wielki przywódca, który właśnie zabija własną gospodarkę. Tak, myślę, że to jest kombinacja tych czynników. On się starzeje i czuje coraz większą solidarność do czasów swojej młodości, do Związku Radzieckiego. To może być też jakiś rodzaj kryzysu wieku. Równocześnie krąg ludzi, z którymi Putin rozmawia, jest coraz mniejszy, zwłaszcza po pandemii, kiedy izolował się od wszystkich. Ale to, że on chce przejść do historii, również odgrywa tu rolę. Nieprzypadkowo to wszystko dzieje się w 30 lat po upadku ZSRR. happening on the 30-year anniversary of the Soviet collapse. Catherine Belton, dziennikarka śledcza agencji Reutera, znawczyni Rosji i była korespondentka Financial Times w Moskwie, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Polecam wam najnowszą książkę Catherine Ludzie Putina, wydaną właśnie przez wydawnictwo SQN. To jest podcast Świat. How do you think? Co może wydarzyć się na Kremlu w następnych tygodniach czy miesiącach? We're only just seeing the beginning of the economic consequences. It's incredible. Widzimy dopiero początek konsekwencji gospodarczych. Zachodnie firmy się wycofują, bo nie chcą mieć nic wspólnego z rosyjskimi firmami. Dopiero za kilka tygodni zobaczymy w pełni, jak sankcje wpłynęły na rosyjski system bankowy, kiedy banki prawdopodobnie stracą płynność finansową. Na razie w sklepach w Moskwie są jeszcze towary, ale lada moment będzie kryzys w płatnościach i skończy się import towarów. To spowoduje de facto powrót do czasów Związku Radzieckiego, bo ta żelazna kurtyna już tak naprawdę stała się faktem. Ludzie nie mogą już podróżować ani wyjeżdżać z Rosji. So it will be back to the Soviet Union in those terms already. There's an iron curtain in terms of people being able to travel and leave. Is this the beginning of the end of Vladimir Putin at the power? Czy to w takim razie początek końca władzy Władimira Putina? I nie chodzi mi nawet o jakąś rewolucję, ale raczej o oligarchów, którzy będą chcieli się go pozbyć, gdy kryzys się rozkręci. Maybe even not now. But in the future. I agree with that point of view. Zgadzam się z takim punktem widzenia. Putin był mocny, bo utrzymywał stabilność w Rosji i tym samym pozwalał na rozwijanie ogromnych fortun. On doszedł do władzy w roku 2000, bo obiecał, że przywróci stabilność po całym tym chaosie czasów Jelcyna. In 2000, promising to restore stability after all the chaos of the Yeltsin years. Teraz spowodował, że to wszystko legło w gruzach. Biznesowe imperia i fortuny moskiewskich
rosyjskich elit przestały istnieć. Oni mu tego nie wybaczą i jestem pewna, że spiskowanie przeciwko Putinowi już trwa, choć oczywiście nie dowiemy się o tym, póki nie dojdzie do przewrotu. Nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić, żeby elity chciały pozwolić, by sytuacja nadal się pogarszała. Moskiewskie elity są wściekłe i zszokowane. Inwazja na Ukrainę podważyła też cały wpływ, jaki Putin miał na Zachodzie. Chodzi o całą siatkę byłych polityków, takich jak François Fillon, którzy zasiadali w zarządach państwowych rosyjskich firm, a teraz zrezygnowali, bo nie chcą mieć z Rosją nic wspólnego. Jedynie Gerhard Schröder pozostał, ale nawet cały jego zespół zrezygnował. Who is the biggest threat right now to Putin? Kto jest teraz największym zagrożeniem dla Putina? Oligarchowie, tacy jak Igor Sieczin, czy raczej inni politycy blisko związani z Kremlem, którzy mogą chcieć teraz wykorzystać sytuację? Make some kind of plot. Obviously this is the gazillion-dollar question. Maybe Sechin, you should never underestimate him. To pytanie za $1 milion. Być może Sieczin, bo on zawsze miał skłonność do spiskowania i jest bardzo ambitny. Ma też kontakty w świecie kapitalistycznym i uwielbia być w Stanach Zjednoczonych, otoczony amerykańskimi inwestorami. Na pewno nie jest zadowolony z tego, co się teraz dzieje, ale z drugiej strony jest twardym zwolennikiem słowiańskości. Very happy about his yacht being impounded. Myślę, że największe zagrożenie dla Putina przyjdzie z jego własnego kręgu wywiadu. Wiele osób od dłuższego czasu jest tam niezadowolonych z braku postępów gospodarczych, ze stagnacji za czasów Putina i z bardzo dużego wpływu środowisk służb FSB na gospodarkę. Taki wpływ oznacza, że nikt nie chce w Rosji inwestować, bo służby zawsze mogą ci odebrać wszystko. Jest wiele klanów, które mogą teraz chcieć obalić Putina. Na jego miejscu nie mogłabym w nocy spać. I wouldn't sleep at night at all. Do you think whoever might come after him? Czy ten, kto przyjdzie po Putinie, będzie autokratą, czy raczej demokratą? It's difficult to say because it depends on who comes to power. Trudno powiedzieć, bo nie wiadomo, kim będzie jego następca. Może bowiem dojść do przewrotu wojskowego w Rosji, bo środowisko wojskowe było przez Putina mocno zaniedbywane. On wydawał dużo pieniędzy na sprzęt czy pociski, ale armia była niedofinansowana. Czołgi, których teraz używają żołnierze na Ukrainie, pochodzą jeszcze z lat 70. i się rozpadają. Wojsko to więc kolejne potencjalne źródło sprzeciwu wobec Putina. Generałowie też raczej nie są zadowoleni, bo w sporej części bombardują przecież swoich krewnych na Ukrainie. So this is another potential source of opposition to him, and I don't think the generals are happy. W rosyjskiej historii zazwyczaj było tak, że po autokracie przychodził demokrata, a po nim autokrata. Jeśli by się to powtórzyło, to następny przywódca Rosji powróciłby do kontaktów z Zachodem i byłby dużo bardziej liberalny. Do you think Putin will be remembered in Russia? A czy Putin zostanie zapamiętany w Rosji jako wielki przywódca, który przez 20 lat gwarantował stabilność, czy też raczej jako sprawca tej wojny? Obawiam się, że jako ten, który wywołał tę wojnę i zniszczył zarówno Rosję, jak i Ukrainę. Catherine Belton, dziennikarka śledcza agencji Reutera, znawczyni Rosji i była korespondentka Financial Times w Moskwie, opowiadała o tym, co siedzi w głowie Władimira Putina. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to w Polsce ukazała się właśnie najnowsza książka dziennikarki Ludzie Putina. Książkę wydało wydawnictwo SQN. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym na Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Jesteśmy też na Facebooku, Instagramie i na YouTube, wszędzie pod nazwą Podcast Świat. Zachęcam Was do subskrypcji kanału na YouTube, bo tam czekają na Was także propozycje filmowe. Na teraz to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.